Krucjata krwi. Etap pierwszy, rozdział 5. Gwiżdżący wiatr odezwał się pierwszy, wpadając do komnaty niczym nieproszony świadek. Spotkanie dwóch królów skomentował niepokojącym zawodzeniem, niosąc ze sobą chłód pogrzebanych wspomnień. Podkreślił ciszę, w której to król Devos przyglądał się przybyłemu gościowi wielkimi, zmęczonymi oczami. Z początku sądził, że spłatały mu figla, jednakże to nie Nauritius przekroczył próg jego komnaty. Następca tronu był równie wysoki i postawny, choć na twarzy nowego króla próżno było szukać łagodnego uśmiechu. Surowe wychowanie odcisnęło piętno na jego emocjach. Devos mógł mieć nadzieję, że nie sięgnęło ono serca. Nie chciał tego. Nie chciał, aby nowy król wampirów pozbawił się tej pięknej cechy, którą posiadał jego ojciec. Jesteś taki podobny do Nauritiusa. Powiedział cicho, wodząc wzrokiem po wyrośniętym księciu. Przed jego obliczem nie stał już następca tronu, lecz mężczyzna. Uformowany przez wybory i ryzyko, których konsekwencje znaczyła krew. Cenił cię, szczycił się przyjaźnią z tobą. Czy to naprawdę ty, Jedegonie? We wspomnieniach wciąż widzę tego uśmiechniętego chłopca. Dorosłem w noc nagonki. Taki czcigodny i poważny. Gotowy przejąć tron po ojcu. Ufał ci jak bratu, a ty przebiłeś mu serce. Moje pękło na pół. Łżesz! Zdradziłeś go! Zdradziłeś nas! Ta jedna decyzja zmieniła wszystko. Zmieniła mnie. Dlaczego posłuchałeś Briva? Jego idee, plany działały jak trucizna. Przekonał mnie, że Worno jest zagrożeniem. Nie kłam. Nie będę błagać cię o wybaczenie. Nie mam prawa o to prosić. Liczyłem, że przybędą smoki. Na te słowa Jedegon odwrócił wzrok. Zamilkł, zmagając się z burzą uczuć kłębiących się w jego wnętrzu, lecz rysy twarzy pozostały niewzruszone, jakby nie pozwalał sobie na choćby cień słabości. Kochałem Tirmit, te komnaty, tych ludzi. Wyszeptał w końcu, a jego spojrzenie powędrowało ku freskom i bogato zdobionym arasom, na których przedstawiono sceny codziennego życia królestwa. Zatrzymane w czasie, niczym nieme świadectwo świata, którego już nie było. Gdy dziś wróciłem tutaj z zemstą, zastanawiając się, czy ojciec byłby ze mnie dumny. Król Devos przyglądał się nowemu władcy wampirów z zachwytem. Pomimo starych już oczu, nie mógł oderwać wzroku od chłopca, jaki wyrósł na nieugiętego władcę, uformowanego przez ciężar swych decyzji. Jedegonie. Zawołał go, sprawiając, że król wampirów zwrócił ku niemu zamyślone spojrzenie. Cieszę się, że wtedy podjąłem jedną słuszną decyzję. Co to była za decyzja? Zainteresował się Jedegon, lecz stary król odpowiedział jedynie bezbronnym uśmiechem. Wstyd zamknął mu usta. Nie potrafił wypowiedzieć prawdy. Bał się, że w oczach Jedegona stanie się jeszcze większą bestią, gdy wyzna, iż to on miał za zadanie zabić księcia wampirów. To właśnie wtedy, w ostatniej chwili, zwątpił w zdradziecki plan. Zatrzymał pogoń, pozwalając mu uciec w góry, a samemu pogrążyć się w otchłani żalu. Twój ród się odrodzi, mój zaś począł gnić te 22 lata temu, by tego dnia całkowicie się zatracić. Tirmit i Worno poległy razem. Devosie. Walcz o dom. Wróć na tron. Gdy kaszel zawtórował wiatrowi,
Jedegon poruszył się niespokojnie. W tej samej chwili miecz u jego boku zamigotał w słońcu. Blask zwrócił uwagę króla Devosa. Starzec dźwignął się, by przyjrzeć mu się uważniej. To Nokturn. Masz go, masz. Wrócił do prawowitego właściciela. Pamiętam dzień, w którym go wykradziono. Wtedy już wiedziałem, że król wampirów powrócił. Devos opadł z ulgą na poduszki. Zamknął oczy, a jego szczęka napięła się boleśnie, gdy przeczekał kolejną falę choroby. Ból powoli rozpływał się po ciele, aż w końcu ustąpił na tyle, by mógł zaczerpnąć głęboki, drżący oddech. Idź, Jedegonie. Idź walczyć o dom. A mnie niech sumienie pożre do samego końca. Wyszeptał, a gdy ponownie otworzył oczy, zamarł. Wisiało nad nim srebrne ostrze, zimne i bezlitosne. Jedegon stał przy łożu, trzymając miecz uniesiony nad jego wysuszonym ciałem. Devos odważnie uniósł wzrok i zmierzył się ze spojrzeniem króla wampirów. W jego oczach dostrzegł iskrę litości, kruchą, niemal bolesną w swojej szczerości. Sam nie zdołał powstrzymać własnej. Jedna łza wymknęła się spod powiek i spłynęła wolno po zapadłym policzku. Nie jestem w stanie ci wybaczyć, ale może zrobi to mój ojciec. Czeka tam na ciebie po drugiej stronie. Ostrze mignęło. Trzask rozbił się po ścianach. Miecz wampirów przebił wątłe ciało oraz łoże. Devos wykrzywił się w agonii, lecz z jego gardła wydobył się jedynie niemy krzyk. Na pościeli poczęła rozkwitać czerwona, krwawa róża. Ostatkiem sił król Devos uniósł drżącą dłoń ku Jedegonowi. Chciał go dotknąć, chciał się pożegnać, nim zdoła pogrążyć się w nicości. Oczy przesłoniła już delikatna, mleczna mgła, gdy nagle król wampirów pochwycił go za dłoń. Chłód metalowej rękawicy ocucił tylko na chwilę, ale to wystarczyło Devosowi, by z wdzięcznością spojrzeć na gest, na który nie zasługiwał. Spokój spłynął na niego łagodnie, a ciało ogarnęło przyjemne ciepło. Starzec opadł bezwładnie na poduszki, wiedząc już, że Jedegon odziedziczył serce po swoim ojcu. Armia Tyrmit zaścieliła sobą królestwo. Zbrukane krwią ulice i rozczłonkowane ciała leżały wciśnięte w każdy kąt. Próżno było szukać już człowieka. W królestwie zagościły wyłącznie wampiry. Szeregowi zaczęli opatrywać własne rany, a co po niektórzy przelewali ukradkiem krew do osobistych piersiówek. Pomimo poległych, jacy walczyli do samego końca, wampirom udało się pochwycić jeńców wojennych. Rycerzy związano i wyprowadzono za mury, aby na otwartym terenie lepiej ich zliczyć. Jedną z takich grup utworzył Relven. Wraz z oddziałem swoich żołnierzy udało mu się pojmać zbrojnych i podzielić ich na tych, którzy jeszcze mogliby się na coś przydać. Generał Żółtych kierował się osobistymi preferencjami, chcąc dobrać sobie do armii odpowiednich żołnierzy. Oczywiście nie każdy jeniec marzył o przemienieniu w wampira, ale i z tym nie miał problemów. Tylko nie wymieszaj ich z innymi, Stemorze. Zależało mu, aby ta wyjątkowa grupa nie trafiła do innego garnizonu. Wiedział, że kapitan Stemor dopilnuje swojego zadania i akurat jemu mógł zaufać w tej kwestii bezgranicznie. Czy mam zacząć sam, czy poczekać na ciebie, panie? Poczekaj na mnie za murem. Nie ma sprawy, generale. Kapitan kiwnął głową, a koraliki w jego blond włosach zaklekotały cicho. Jego znakiem rozpoznawczym była kępka dreadów, ozdobiona drewnianą biżuterią, lecz uwagę przyciągała i mała kusza przewieszona przez plecy. Przy pasie nosił kilka sztyletów i krótki miecz. Relven lubił walczyć u jego boku, ceniąc go za umiejętności szermiercze, a i przyjacielem nie był gorszym, mimo że Stemor był wampirem czystej krwi. Kapitan odprowadził z żołnierzami grupę jeńców, znikając w przecznicy. Zostawił swojego generała na stanowisku, bowiem Relven miał nadzieję jeszcze kogoś sobie upatrzeć. Wschodnia dzielnica nie ucierpiała znacząco, tak jak południowa, i obrońcy Tyrmith zepchnięci w głąb królestwa. W pewnym momencie oparli się wyłącznie na defensywie. Mając przed sobą wampiry, a za plecami mur,
mieli dwa wyjścia. Zginąć z honorem, rozerwani na strzępy lub paść na kolana. Swój los ludzie oddali zgodnie ze swoim sumieniem i tak Relven wzbogacił się o pokaźną grupę interesujących rycerzy. Przebierał w ludziach jak w owocach na targu, sprawdzając, które są najdorodniejsze. Urodził się człowiekiem, a więc wierzył, że znał się na rozpoznawaniu wartości mięsa lepiej niż inni. Ochłapy wolał zostawić pozostałym generałom. Odprawiwszy kolejną grupę, zrozumiał, że nie znajdzie już niczego wartego uwagi. Ci najbardziej honorowi i wierni leżeli przecież u jego stóp, a do tego w częściach. Metalowe trzewiki Relvena stąpały po wyrwanych mięśniach i wnętrznościach. Kopnęły i w jakąś urwaną głowę leżącą na drodze. Generał z oziębłością rozejrzał się po uliczce okraszonej krwią i trupami. Wtedy też jego uwagę zwrócił dwupiętrowy budynek o drewnianych okiennicach. Po jego fasadzie wspinał się krzak róży. Dach z czerwonej dachówki dodawał kamienicy uroku. Mimo że u jej fundamentów rozegrał się prawdziwy horror. Relven. Jak wyglądają straty w twoim legionie? U jego boku stanął brązowy generał, choć nie zwrócił na siebie uwagi. Derm z ciekawością popatrzył na kamienicę, jaka zainteresowała towarzysza broni, na którego twarzy wymalował się spokój. Wszystko w porządku? Gdy byłem człowiekiem, zawsze marzyłem o własnym domu. Chciałem mieć swój kąt w takiej kamienicy. Z marzeń wyrwało go klepnięcie w plecy i śmiech. Relven obejrzał się za Dermem z zaskoczeniem, widząc jak ruszył ulicą. Worno czekają na ciebie twoje własne koszary, a do tego prywatna rezydencja. Naprawdę? Relven pomaszerował w ślad za nim, wlepiając w brązową pelerynę zaintrygowany wzrok. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć dawnego królestwa wampirów. Nie mieszkałem w Worno, a po nagonce trudno było się tam pokręcić, bo Brief przejął królestwo. Mimo wszystko, w królestwie wampirów znajdziesz aż 6 koszar. To zrozumiałe. Dowódców jest 6. Do koszar przydzielone są generalskie rezydencje, w której to dowódca mieszka wraz z rodziną. Rodziną? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, aby... Życie pisze różne scenariusze. Coś o tym wiem. Przed każdą z rezydencji stoi fontanna. Derm urwał, aby gwizdnąć doniośle. Sygnał poniósł się po ulicy i odpowiedział na niego krzyk sokoła. Na nieboskłonie zakręcił się rylt, który zapikował w jego kierunku. Fontannę zawsze zdobi pomnik przedstawiający zwierzę z herbu garnizonu. Sokół wylądował z piskiem na rękawicy, łapiąc równowagę rozpostartymi skrzydłami. Derm zacmokał do niego czule, gdy w tym czasie Relven zamyślił się głęboko, opuszczając wzrok. Byłoby wspaniale zobaczyć tam mojego węża. Nigdy nie zapytałem, dlaczego wybrałeś na swój symbol tego osobliwego gada. Bo uratował mi życie, gdy więziono mnie w Abchazji. To Abchazja ma jakieś lochy? Przecież to taka piękna kraina. Nawet kraina jezior ma swoje mroczne tajemnice. Z pewnością. Wkładałem węże za pazuchę śpiącym wartownikom. Mówił Relven, uśmiechając się złośliwie. Bezcennym było patrzeć, jak sinieją, krztusząc się od własnej śliny. Czy wiedziałeś, że to właśnie w Abchazji znajduje się najbardziej jadowity wąż na świecie? Jest nim pasiak Ikarusa. Dobrze wiedzieć. A tak przy okazji, Derm rzucił blondynowi przenikliwe spojrzenie. jeżeli znajdę pełzającego węża w królewskim namiocie, będę już wiedział, do kogo należy. Uwaga brązowego generała rozbawiła Relvena. Zaśmiał się głośno, choć swoim zachowaniem nie zaraził lidera. Hermie, jesteś równie niezłym żartownisiem, co hazardzistą. Zapewniam cię, że nie jestem na tyle głupi, aby gryźć rękę, która mnie karmi. Styrmit unosił się wąski pas dymu. Ktoś podpalił barykadę albo kamienicę. Z góry nie sposób było dostrzec skali rzezi, jakie urządziły wampiry, ale wiatr wciąż niósł krzyki i szczęk metalu. Coraz słabszy, coraz rzadszy. Tyrmit upadło, a jego ostatni król przeszedł do historii. Jedegon stał na tarasie, spoglądając na królestwo,
którego nigdy nie sądził, że przyjdzie mu najechać. Wspomnienia związane z tym miejscem były ciepłe, pełne troski, dobra i życzliwości, jaką okazywali mu niegdyś mieszkańcy Tyrmit i sam jego władca. Lecz to wszystko należało już do przeszłości. Skończyło się tamtej nocy, w noc nagonki. To, co brał za trwałe i prawdziwe, okazało się jedynie snem, z którego właśnie się przebudził. Teraz patrzył na świat takim, jaki był naprawdę. Brutalnym, podstępnym i zatrutym. W tej batalii o prawdę Jedegon po raz pierwszy poczuł się samotny. Jedegonie. Usłyszawszy swoje imię, obrócił się do Asherna wkraczającego do komnaty. Generał zerknął badawczo na wbity miecz w ciało króla Devosa, a następnie stanął dumnie opierając się o swoją halabardę. Jego obecność dodała Jedegonowi nieco otuchy. Król nie ukazał na swojej twarzy uśmiechu, jednakże rozpromienił się rozumiejąc, że w jego otoczeniu były osoby godne zaufania. Dobrze, że jesteś, Ashernie. Zawsze będę tam, gdzie ty. Nawet gdy będę musiał wskoczyć w ogień? Nie śpiesz się tak, bo wpierw go dla ciebie ugaszę. Przy głównej bramie zrobiło się tłoczno. Armia wampirów kręciła się, wyprowadzając omdlałych żołnierzy z Tyrmith. Podkomendni szybko przejęli inicjatywę, wydając pierwsze rozkazy dotyczące porządkowania królestwa. Ulice stały się miejscem selekcji. Przebierano wśród trupów. Szukano ugryzionych, którzy nie ucierpieli zbyt poważnie w brutalnym starciu i mogli poszczycić się kompletem kończyn. Nie każdy miał jednak tyle szczęścia. Zdarzało się, że śmiałek nie przeżywał, bowiem wielokrotne ugryzienia pozbawiały go zbyt dużej ilości krwi. Stos zabitych zaczął piętrzyć się przy murach Tyrmith, rosnąc ku niebu niczym ponury monument. Widok ten wzbudził trwogę wśród jeńców wojennych, którzy obserwowali skutki tej wojny przerażonymi oczami. Do większości zaczęło docierać, że inaczej mogli pokierować swoim losem. Dezercja, której niegdyś się obawiali, jawiła się teraz jako zaprzepaszczona szansa z odległej przeszłości. Walczyli, bo mieli nadzieję i honor w sercach. Armia Tyrmith sądziła, że tak wysoki mur zatrzyma wroga, że strzały ich zdziesiątkują, a reszta zostanie zgładzona na blankach. Generał jednak źle oszacował swoje siły, zaś atak nastąpił tak szybko, że nie zdążono wprowadzić do walki trebuszy. Ludzie z Tyrmith nie dali rady, a widok kotłującej się na polanie masy wampirów sprawiał wrażenie, że armia króla Jedegona wyszła z tego starcia niemal bez strat. Żółty i brązowy legion wymieszały się, organizując na rozległym przedpolu. Tłum zbroi zamigotał w popołudniowym słońcu, a echo niosło rozmowy, rozkazy i rytmiczny stukot trzewików. Sierżanci kierowali wydzielonymi grupami, przenosząc ugryzionych w głąb terenu. Bramą wyjechał nawet klekoczący wóz załadowany omdlałymi ludźmi. Jeńcy nie mieli okazji zobaczyć w pełnej krasie nowego nabytku wampirzej armii. Rzędy ugryzionych rycerzy ścieliły pobliskie polany, nadzorowane przez jeden z pułków. Sprawdzano, czy ugryzieni wciąż żyli, a lżej rannych nawet opatrywano. Na horyzoncie pojawiły się wozy z beczkami. Krew ze spichlerzy miała nakarmić nowy nabytek. Nie sądziłem, że będzie aż tylu jeńców. Derm przypatrzył się związanym rycerzom siedzącym na trawie. Kręcił się wśród nich kapitan Stemor, ustawiając żółte szeregi przy jednej z grup. Widzę, że i ty masz swoje łupy. Relven wskazał na młodego czarodzieja trzęsącego się jak osika, pilnowanego przez dwóch żołnierzy z brązowego garnizonu. Młody więzień kulił się, ukrywając twarz w dłoniach, nie mając odwagi oglądać masakry na ulicach. Związano mu nadgarstki zwykłą liną, choć Derm przypuszczał, że uczeń znał już podstawy ognia na tyle dobrze, by bez trudu się oswobodzić. Nie jest za młody na naukę magii? Ma chyba z 17 lat. To niegroźny uczeń, jaki ledwo co wstąpił do akademii. Naiwnie i wrażliwy chłopiec. Czyżbyś szukał ucznia? Relven zapytał retorycznie, uśmiechając się złośliwie, po czym odszedł. Nie oczekiwał odpowiedzi, a zresztą nie obchodziło go, co Derm zrobi ze swoim więźniem. Brązowy generał zatrzymał wzrok na wystraszonym chłopcu, którego kraniec szaty ubrudził się od krwi. Wciąż miał kilka pytań związanych z Tyrmith, choć obawiał się, że młody czarodziej nie uraczy go intrygującymi tajemnicami.
Generał zwrócił na siebie uwagę, a właściwie zrobił to jego sokół. Chłopak wzdrygnął się, gdy bystre oko łowczego ptaka skierowało się w jego stronę. Czarodziej prędko odwrócił wzrok. Dlaczego nie uciekasz? Nie znasz teleportacji? Derm pomaszerował w jego stronę, sprawiając, że czarodziej skulił się jeszcze bardziej, podziwiając u swoich stóp każde źdźbło trawy. Zaklęcia dopełniające miały być za kilka lat, a ja dopiero co zacząłem poznawać żywioły. Również i ja nie zdążyłem poznać uroku teleportacji. Z którym żywiołem idzie ci najlepiej? Nie wiem. Ziemia chyba. Ale to woda chętniej mnie słucha. O, miło to słyszeć. Rzadko spotyka się utalentowanych czarnoksiężników wody. Powinieneś iść w tą stronę. Nie wiem, czy będzie mi dane dokończyć naukę po tym wszystkim. Gildia przestała istnieć, choć po śmierci rektora grono mistrzów zaczęło się sypać. Interesujące. Mów dalej. No bo rektora zabito. Jak to? To znaczy... zginął w pojedynku ze 2 lata temu. Do tego czasu nie wybrano nikogo innego na jego stanowisko, bo mistrzowie się bali, że też ich zamorduje. Kto ich zamorduje? Co się tutaj wydarzyło na bogów? Ja też się bałem. Chłopak uniósł wzrok, a jego rozbiegane spojrzenie zdradzało narastający niepokój. Nerwowo rozglądał się po okolicy, pośród tłumu zbrojnych, jakby w desperacji kogoś wypatrywał. Kto zabił rektora? Derm zapytał stanowczo, sprawiając, że czarodziej spojrzał mu z przerażeniem w oczy. Północnica! Odpowiedź zamknęła generałowi usta. Skamieniał z wrażenia. Wpatrując się w czarodzieja, nie zauważył nawet, że jego wartownicy posłali sobie wymowne spojrzenia. I do zwykłego ludu dotarła wieść o niebezpiecznej zjawie kręcącej się po kontynencie. Zaczęła nawiedzać gildię. Widziano, jak spacerowała korytarzami, odwiedzała komnaty, zostawiając otwarte wrota i księgi. Mówił przerażony chłopak. Sądzono, że po gildii chodzi jakiś duch i wezwano nawet nekromanty, ale ta zjawa nie była ze świata umarłych. Nie można było ustalić, kiedy się pojawi, ale zawsze widziano ją w nocy. Słyszałem o niej. Sądziłem, że to jakieś wymysły i bajki. W każdej bajce jest ziarenko prawdy. Północnica zaatakowała rektora? Doprowadzała wszystkich do obłędu, ale było widać, że to przy rektorze lubiła kręcić się najbardziej. Pewnej nocy wywabiła go poza gildię, bo staruszek już nie wytrzymał. Nie wiem, gdzie walczyli, ale nie wrócił. Jego ciało znaleziono 2 dni drogi od Tirmith. Północnica, zjawa, która pojawiła się kilkanaście lat temu na matce, od dawna intrygowała Derma równie mocno jak mentora króla. Obydwaj bezskutecznie próbowali odkryć jej pochodzenie i naturę. Nie wiedział jednak, że od dawna krążyła wokół gildii Tirmith. Generał zamyślił się głęboko, a gdy spojrzał na czarodzieja, chłopak zadrżał i uciekł wzrokiem, jakby dotknął go nieprzenikniony chłód sokolego spojrzenia. Zabierzcie go do obozu i pilnujcie. A ty... żadnych sztuczek, bo ci dwaj od razu rzucą ci się do gardła. Ugryzionych przybywało. Zielony i niebieski legion ściągały ich z kolejnych dzielnic, porządkując bitewne pole. Po zdobyciu północnej części królestwa nie było już wątpliwości. Wojna dobiegła końca. Keteb i Gener stanęli na blankach, spoglądając na armię wampirów rozciągniętą na przedpolu. Kolorowe sztandary trzepotały na wietrze nad wyznaczonymi sektorami, gdzie żołnierze wykonywali swoje powojenne obowiązki. Przez chwilę nikt nie dostrzegł 2 postaci na murze. Dopiero krzyk, który poniosło echo, skupił na nich spojrzenia całej armii. Krzyk niebieskiego generała poderwał armię. Okrzyki radości zawtórowały mu natychmiast, a potężny ryk rozerwał powietrze, płosząc konie na przedpolu. Żołnierze unieśli bronię ponad głowami, powtarzając gest zwycięstwa dowódcy. Uwielbiam to. Zaśmiał się Gener, czując przejmujące dreszcze przebiegające po całym ciele.
Keteb mu zawtórował. Musiał przyznać, że bojowy okrzyk zrobił na nim ogromne wrażenie. Sięgając wzrokiem na armię, skupił się na rozległych rzędach budzących się rycerzy. Wozy z beczkami były już na miejscu, a krew zaczęto porcjować. Keteb zerknął na zachód i dostrzegł, że minęła już 4/4 słońca. Nadchodził zmierzch. Na niebie migotały blade gwiazdy, a horyzont musnęła pomarańczowa łuna. Zaraz zaczną się budzić. Czy będziemy ich przydzielać już teraz? Nie sądzę. Najpierw trzeba ich uspokoić i oporządzić. A co najważniejsze, obliczyć wpierw straty w garnizonach. Gdzie jest Ashen? Idą. Keteb obrócił się. Z murów roztaczał się doskonały widok na główną ulicę i szeroki plac. Na tle czerwonego bruku król wampirów objawił się niczym wysłannik ciemności. Czarna peleryna sunęła za nim ciężko, rozcierając krew na kamiennej posadzce, a ciemna zbroja pochłaniała światło, oddając je jedynie krótkim, niepozornym refleksem. Miecz zalśnił. Białe włosy króla zapłonęły tym samym blaskiem, upodabniając go do gwiazd rodzących się na niebie wraz z nadchodzącym zmierzchem. Królowi towarzyszyli Ashern i Ister, wiernie maszerując u jego boku. Szeregowi schodzili im z drogi, lecz przystawali na moment, by z milczącym uznaniem skinąć głowami. Przy murze zapadła cisza. Jeszcze przed chwilą rozkrzyczany tłum niespodziewanie umilkł i znieruchomiał. Wiatr zagwizdał, komentując jako jedyny wyjście monarchy. Jedegon szedł przed siebie, nie oglądając się na nikogo, z mieczem pewnie spoczywającym w dłoni. Ostrze, ubrudzone krwią, zamigotało czerwonym blaskiem, niosąc jedno niepodważalne przesłanie. Dokonał zemsty. Wracać do roboty! Ister nie zdzierżył tej chwili bez ruchu. Bicz trzasnął jak wyrok, budząc towarzystwo i rozrywając ciszę. Ruch wrócił natychmiast. Generał zniknął wśród szeregów, miotając rozkazami i groźbami w stronę najbardziej opieszałych wampirów. Jadłeś? Brązowy generał spojrzał na króla z uwagą, gdy ten przystanął obok niego. Jedegon nie odpowiedział spojrzeniem. Jego wzrok błądził po horyzoncie, zdradzając, iż myślami był w świecie pełnym pytań. Nie. Odpowiedział krótko, nie zdradzając emocji na kamiennej twarzy. Derm i Ashern wymienili się spojrzeniami, choć sokolnik zerknął na królewskie ostrze, jakie powiedziało mu więcej niż monarcha. Gratuluję, mój panie. Zdobyłeś Tirmith. Zastanawiam się, czy Co cię trapi? może powinienem był zacząć od Werner. Na wojnę z Brivem potrzebujemy liczniejszej armii. Ilu nowych? Zaczęliśmy liczyć. Zaraz będą się budzić. Uwadze króla nie umknął także 100 trupów. I to nie jeden. Ofiar w tej wojnie było dosyć dużo, ale taka była cena przegłodzonej armii. Mimo to na horyzoncie pośród krzątającego się wojska dostrzegł pokaźne szeregi nowych, potencjalnych żołnierzy. Jedegon pomaszerował w milczeniu w ich stronę, pociągając za sobą dowódców. W kolumnie rozbrzmiały jęki, rozbrzmiał także krzyk. Przemienieni rycerze drżeli z przejęcia, oszołomieni nagłym natłokiem bodźców i wyczulonymi zmysłami. Nie mieli pojęcia, jak zapanować nad hałasem, nad obrazami rażącymi ich oczy, a przede wszystkim nad głodem, który ostrzył zmysł powonienia do granic wytrzymałości. Gdy pierwsze krople krwi dotknęły ich języków, ożywiali się nagle i niczym zdziczałe zwierzęta rzucali się łapczywie na kielichy. Asystujący wampir starał się utrzymać sytuację pod kontrolą, lecz zdarzało się, że przemieniony zaczynał nowe życie od gwałtownego, niepohamowanego ataku. Żądza krwi była tak ogromna, że jednostki o skłonnościach do agresji rzucały się najpierw na wszystko, co się ruszało. Gdy zagrożenie dla innych stawało się zbyt duże, decydowano się na radykalny krok. Delikwenta pozbawiano życia. Większość budziła się jednak oszołomiona. Wampiry brudnej krwi próbowały pojąć, co właściwie się wydarzyło. Po pierwszym posiłku z osocza siedziały na trawie w milczeniu, analizując każdy dźwięk docierający do ich spiczastych uszu. Wielu zbrojnych wpatrywało się z szeroko otwartymi oczami w swoje blade, drżące dłonie, nie potrafiąc uwierzyć, że tak oto stali się częścią armii wroga.
Wśród okrzyków przerażenia pojawił się także płacz. Gorycz upadku i przemiany w potwora była niczym koszmar, z którego nie mogli się już obudzić. Rzędy usłane dawnymi towarzyszami broni uświadamiały im powagę losu, w jakim się znaleźli, a co odważniejsi wdawali się w rozmowy z wampirem, który pomagał im przejść przez pierwsze chwile przebudzenia. Garnizon nie miał znaczenia. Szeregowi pomagali nowym odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości, dzieląc się własnymi doświadczeniami i słowami, które miały oswoić pierwsze chwile przemiany. Bywało, że trafiali na buntownika, który nie chciał pogodzić się z nową rzeczywistością i losem. Nie mam zamiaru dla was walczyć. Wśród obudzonych wyrwał się przerażony rycerz. Odepchnął żołnierza z zielonego garnizonu i rzucił się biegiem wzdłuż przemienionych. Wszyscy śledzili jego ucieczkę w napięciu, a on sam nieświadomie rozniecił w niektórych sercach iskrę odwagi. Nowi poruszyli się niespokojnie, gotowi podążyć za nim, lecz na jego drodze stanęła warta. Do tej pory zdołał umykać wampirom próbującym go zatrzymać, lecz tym razem wystarczył zwyczajny drzewiec. Ucieczka zakończyła się gwałtownie. Uciekinier potknął się o włócznie i runął z trzaskiem na twardy grunt, czując jak uderzenie i ciasny napierśnik ścisnęły mu płuca. Ból rozszedł się falą po ciele, zaś z jego gardła wyrwał się stłumiony jęk. Stęknął, przewróciwszy się na plecy. Otworzywszy oczy, nie zobaczył jednak wartownika, który przed chwilą przeciął mu drogę. Rycerz dźwignął się, cofnął, obserwując z dołu króla wampirów, jaki przeszył go na wylot przenikliwym wzrokiem. Nieugięta postawa władcy nie zrobiła na rycerzu jednak wrażenia. Na jego twarzy wymalował się gniew. Zejdź mi z drogi! Wydobywając z siebie okruchy odwagi, zwrócił się do króla, spoglądając na niego spod łba. Nie będę jednym z twoich żołnierzy. Nie będę Umilkł, gdy król ominął go i ruszył przed siebie. Towarzyszący mu generałowie zignorowali go z równą oziębłością, maszerując w tej samej ciszy. Ignorancja dodała rycerzowi pewności siebie i zatliła o wiele większy gniew. Nie będę twoim żołnierzem. W takim razie, co tu jeszcze robisz? Uciekaj, Odezwał się obojętnym głosem król wampirów. uciekaj. Ludzie z pewnością przyjmą cię z otwartymi ramionami. Pragnąłem umrzeć z honorem. Nie chciałem być zmieniony. Nie chciałem zostać potworem. Jedegon zatrzymał się i obrócił ku niedoszłemu uciekinierowi. Spokój, z jakim stał, oraz pewność bijąca z każdego jego ruchu wystarczyły, by na twarzy nowego wampira pojawiło się zakłopotanie. Gniew, który jeszcze przed chwilą tlił się w jego spojrzeniu, zachwiał się pod ciężarem królewskiego opanowania. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji, które mogą ci pomóc. Możesz uciec i schować w ciemnym zakamarku, modląc się, aby nie znalazł cię nikt poza szczurem. Zatańczyć na sznurze, aby zostać rozszarpanym przez kruki, albo dołączyć do mnie i zawalczyć o dom, w którym będziesz bezpieczny do końca swoich dni. Rycerz podniósł się z ziemi, prostując z odwagą przed majestatycznym królem wampirów. Posłał mu drapieżne spojrzenie, które w nowych wampirzych ślepiach odbiło złowrogo blask zachodzącego słońca. Dom? Jaki dom? Jesteś szarańczą pożerającą wszystko to, co dobre, potworem mordującym niewinnych ludzi, upiorem pozbawiających ich dzieci domów. 2 dekady temu to mnie pewne bestie pozbawiły domu i najbardziej bolało, że jedną z nich był twój król. Podjął słuszną decyzję. Na te słowa Jedegon umilkł i zdecydował się podejść bliżej. Śmiałek nie cofnął się przed królem, odważnie mierząc się z nim wzrokiem. W jego oczach zapłonęła szaleńcza odwaga. Nie uląkł się nawet wtedy, gdy monarcha stanął przed nim, górując nad nim o 3 głowy. Słuszną decyzją byłoby powstrzymanie tego szaleństwa. Szkoda, że Devosowi zabrakło na to odwagi w najbardziej krytycznym momencie. Podobno wampiry ceniły sojusz z Tyrmit. Dlaczego nas zaatakowaliście? Rycerz drgnął, gdy król uniósł dłoń. Spodziewał się ciosu. Zamiast tego poczuł jej ciężar na ramieniu. Kolana ugięły się mimowolnie, a metal rękawicy zadźwięczał o naramiennik. Sojusz upadł w momencie, gdy zaatakowano królestwo wampirów Vorno. Tamtego świata już nie ma, tak samo jak paktu, ale możemy spisać go na nowo. Zabiłeś króla.
Nie ma już monarchy. Ale jesteście wy! Jedegon spojrzał po obudzonych. Wpatrywali się w niego w milczeniu, chłonąc każde słowo. Strach wciąż malował się na ich twarzach, lecz pod jego powierzchnią rodziło się kruche zaciekawienie. Tirmit padło z powodu klątwy swojej dawno podjętej decyzji. Ja zaś tylko dobiłem konającego człowieka. Donośny głos króla wampirów poniosło echo, niosąc jego słowa ponad tłumem, ponad strachem i wątpliwościami, aż dotarły do każdego, kto wstrzymał oddech pod ciężarem tej chwili. Możemy jednak ponownie odbudować naszą przyjaźń i ocalić duszę króla Devosa, którego sumienie i poczucie beznadziei popchnęło wasze społeczeństwo ku upadkowi. Stańcie twarzą twarz z przeszłością, aby napisać nową historię opartą na braterstwie. Uwierzcie mi, że za dnia poświęciliście się dla Tirmit, by o zmierzchu obudzić się silniejszymi, walcząc o większą sprawę. Po czym Jedegon klepnął rycerza w ramię, powodując, że nieco zachwiał się od uderzenia. Zawalczcie o nowy dom z waszą niezrównaną odwagą, jaką dziś widziałem. Wojsko Tyrmit słynęło z doświadczonych żołdaków, a w mojej armii są tylko najlepsi. Król odszedł wraz ze swoją świtą, pozostawiając rycerza sam na sam z myślami. W tym samym czasie obudzeni się ożywili za jego plecami. Z pomocą asystujących wampirów podnieśli się z ziemi, dając wyraźny znak podjętej decyzji. Decyzji, w której to postanowili odkupić grzech z przeszłości. Obóz wojskowy wampirów rozciągał się szeroko i był zbyt rozległy, by młody czarodziej mógł go zwiedzić. Zaprowadzono go pod brązowe sztandary, gdzie przy pierwszym posterunku przywiązano do pala i pozostawiono w oczekiwaniu na dalsze rozkazy generała. Otoczony wampirami czuł się niepewnie, zwłaszcza gdy przechodzący obok mierzyli go spojrzeniami pełnymi wyższości. Unikał wzroku, obawiając się, że jedno nieostrożne spojrzenie mogłoby sprowokować do ataku. Za każdym razem, gdy ktoś zbliżał się do wartowników, serce podchodziło mu do gardła. Nikt jednak nie zamierzał go nagabywać. Straż pilnowała go uważnie, a jednocześnie odpędzała ciekawskich, czyniąc z niego więźnia, lecz nie ofiarę. O zmierzchu pierwszy mrok spłynął na obóz, a wokół namiotów zrobiło się tłoczniej. Wampiry ożywiły się wraz z nadchodzącą nocą, zaś w tle rozbrzmiały śmiechy i okrzyki radości. Echa zwycięstwa, które zaczęto już świętować. Młody czarodziej ukradkiem przyglądał się codziennym obowiązkom tego wyjątkowego obozu, widząc żołnierzy traktujących się z wzajemnym szacunkiem. Nikt nie wykazywał się zdziczałą agresją, stwarzał kłótni czy konfliktu. W obozie panowała jawność i zaufanie, a wampiry nie wahały się okazywać sobie troski. Rannych opatrywano natychmiast, nie tracąc czasu na słowa, i uśmierzano ich ból prostymi, domowej roboty maściami. Czarodziej trafił jednak do brązowych, na którego sztandarach powiewała sylwetka sokoła. Nie mógł wiedzieć, czy w innych garnizonach wampiry zachowywały się podobnie, lecz powoli dochodziło do niego, że tutaj mógł liczyć na spokój. Noc okryła życie obozu ciemnością, lecz nad namiotami uniosła się łuna ognisk i pochodni. W tle rozbrzmiewał brzęk butelek i chlupot rozlewanego wina. Tej nocy zamierzano świętować. Atmosfera zabawy uniosła się wraz z delikatną mgłą. Las spowiła aura tajemniczości, jaką od czasu do czasu przecinał błysk przelatującego świetlika. Mrok lasu dotarł jednak i do czarodzieja. Ten nieprzenikniony chłód puszczy był inny niż orzeźwiająca wilgoć. Ostry niczym sztylet i przeszywający niczym dłoń upiora. Włosy na karku czarodzieja stanęły dęba. Po skroni spłynęła stróżka potu. Nie miał odwagi się odwrócić, a jednak ciekawość okazała się silniejsza od strachu. Między drzewami unosiła się biała postać. Lewitowała nad runem leśnym w długiej sukni, lśniąc na tle czarnego lasu jak tafla lustra. Czarodziej krzyknął i rzucił się do ucieczki, lecz lina powstrzymała jego zapędy. Więzy szarpnęły go brutalnie i chłopak padł z hukiem na ziemię. Warta zareagowała błyskawicznie, chwytając go za fraki, ale skamieniała z wrażenia, gdy więzień drżąc objął nogi jednego z żołnierzy. Jest tam!
Jest tam! Czarodziej wskazał drżącym palcem w stronę lasu. Strażnicy odwrócili się, ale nikogo nie zobaczyli pośród drzew. Uspokój się! Co się stało? Zapytali, widząc jak drżał z przerażenia. Pobladł, upodabniając się karnacją skóry do samych wampirów. Ona tutaj jest! Kto? Północnica! Płoń, przedwieczny płomieniu z czeluści! Płoń! Easter wymachiwał ramionami jak nikczemny czarnoksiężnik. Na tle ogromnego ogniska wyglądał niepozornie, jak mała czarna skacząca pchła. Nikt jednak nie skomentował zachowania czerwonego generała, bo szczerze mówiąc, każdy miał o wiele ważniejsze sprawy na głowie. Armia wampirów zaczęła się zbierać i tylko garstka pozostała, aby rozpalić stosy poległych z Tyrmit. Pod murami zapłonęły ciała, a w gwiaździste niebo wzbiły się ciężkie kłęby dymu. Prowizoryczne chmury zasłoniły księżyc i zaczęły rozrastać się nad królestwem niczym mroczna kurtyna opadająca na zakończony akt wojny. Dosyć tej zabawy, idziemy! Generał Derm stuknął rękojeścią szabli w potylicę Eastera. Niezrażony rudzielec parsknął tylko śmiechem i jak gdyby nigdy nic, powrócił do rzeczywistości z triumfalnym uśmiechem. Haha, piękne ognisko rozpaliłem, prawda? Moje będzie większe. Podpalę cały Werner. O nie! Easter wyprzedził go, groźnie wskazując palcem. Podpalamy tylko ciała. Nie wolno ci oszukiwać. Następny jest Werner i wiesz, że Jedegon nie oszczędzi tam nikogo. To niesprawiedliwe, że to tobie trafiło się większe królestwo. Mam nadzieję, że po drodze natkniemy się na jakąś wioskę i los przepadnie ci na wieśniaków. Zgodnie z kolejnością następny ma być Keteb i to na niego spadnie wtedy Werner, a jak wiadomo, on krzesiwa nawet nie umie trzymać, a to oznacza, że mam szansę wygrać zakład. Radziłbym nie oceniać go tak pochopnie. A co? Zabił już kogoś? Ruszyli w stronę lasu rozpościerającego się na skraju łąk, pociągając za sobą grupy szeregowych. Do wozów załadowano puste beczki oraz lekko rannych, po czym ostatnie kolumny ruszyły w drogę powrotną do obozu. Jeden z wozów minął ich z klekotem, gdy Easter z niedowierzaniem spojrzał na pasażerów. Keteb i Gener rozłożyli się w naczepie na pakunkach niczym znudzeni lordowie. Pozdrowili ich, machnąwszy nonszalancko dłonią przy czole. Gener dodatkowo pokiwał przaśnie długim źdźbłem trawy trzymanym w ustach. Leniwe beczki, cwaniaki, lawiranci. Pies was chędożył! Easter pogroził im pięścią, ale na jego oburzenie odpowiedzieli śmiechem. Towarzysze broni oddaleni już te kilkanaście metrów dalej. Odmachali mu, posyłając szydercze uśmieszki. To ja narażam życie i istnienie swojego garnizonu, wbijając się w mur, gdy ci wracają do obozu niczym bohaterowie. Ich falanga uderzyła w północną dzielnicę. Moja zdobyła zamek. Z tym argumentem trudno było polemizować, a Derm nie zamierzał wdawać się w dalszą dyskusję. Wolał zamilknąć, niż tracić czas na kolejną jałową rozmowę z czerwonym generałem. Przyspieszył kroku, chcąc jak najszybciej dotrzeć do obozu i po prostu odpocząć. Wozy przed nim znikały w puszczy jeden po drugim, a szeregowi rozpływali się w mroku. Wampiry wracały zwycięsko do siebie, pozostawiając na posterunku najważniejszego z nich. Król stał na skraju lasu wraz z Aszernem, który towarzyszył mu zarówno na początku, jak i na końcu tego wyczerpującego dnia. W milczeniu obserwowali rozpalone ogniska. Równo ułożone stosy przywodziły na myśl płomienie świec. Znak zwycięstwa, ale i ostatnie światło dla uczczenia poległych. Dobra robota, Easter. Dym będzie unosić się jeszcze o poranku. Dziękuję, Jedegonie. Nareszcie znalazł się ktoś, kto docenił mój kunszt. Te stosy wyglądają jak sygnał ostrzegawczy. Easter przystanął przy Aszernie, obracając się w stronę swojego dzieła. Skrzywił usta w grymasie i pokiwał głową, przyznając mu rację. Bo to jest sygnał ostrzegawczy. W pobliżu kręcą się szpiedzy z Werner. Poinformował ich Derm, zwracając na siebie spojrzenia kompanów, a przede wszystkim wzrok króla. Widziałeś ich?
Ryld się na nich natknął. Derm pogłaskał swojego sokoła po brzuchu. Z pewnością obserwowali całą bitwę, żeby donieść Brieve'owi o naszych postępach. Doskonale. Mam nadzieję, że ich raport będzie zawierał same pochwały.